Hey friends! So, since I started this channel, a few people have asked me a similar version of what's pretty much the same question, which is, do I speak Polish? Or, you've been living here all this time and you don't speak much Polish? Or, when are you going to do a video in Polish? All of which are very valid questions. And aside from these language-based questions, I've also received other questions such as, why did I move to Poland to start with? Like, what made me want to come here? And do I intend to stay here for long in the future? So what I thought I would do in this video is bundle all of these type of questions together and answer them in Polish. So it won't be perfect, but it will be honest I serce. So rather nervously, let's get into it. Dawaj. Super quickly though guys, just before we get into the video, I have a very quick request. If you've seen some of my videos before and you like them, or you watch this video and you like this one, then my request is to please consider subscribing to the channel. It really helps it out and helps it to just push it forward. So that's my request and let's get into it. Thank you. Okay, pierwsze pytanie. Czy mogę mówić po polsku? Tak, mogę mówić. Ale niestety myślę, że mój język jest trochę słaby. Na przykład nie mogę mówić bardzo szybko, nie rozumiem wszystko, robię bardzo dużo błędów i szczerze mówiąc nie jestem szczęśliwy z mojego polskiego, bo jestem tu w Polsce teraz dla długi czas. Od 5 lat myślałem, że będę rozumieć wszystko, będę mówić absolutnie płynnie, ale niestety tak nie jest. Mogę mówić, mogę rozumieć, ale myślę, że nie jestem bardzo dobry. I też dla mnie jest bardzo denerwujące, bo wiem, że język jest bardzo ważny dla kultury, jak jest klucz do kultury. I teraz czuję, że nie mam tego klucza. Więc dlaczego? Dlaczego nie mogę mówić płynnie? Pierwszy i najważniejszy powód to ja. Po prostu to ja. Za mało mówiłem po polsku niestety. To moja wina. Nie ma wymówek. Będę powtórzyć, bo dla mnie jest bardzo ważny punkt. To moja wina. Nie ma wymówek. Pamiętam, kiedy byłem w Polsce przez pierwsze 2 lata, byłem bardzo dobry. Miałem dużo motywacji, miałem dużo energii i mówiłem bardzo często, może codziennie. I też słyszałem polski codziennie. Na przykład przed pandemią pracowałem w biurze, więc słyszałem polski codziennie. I po pandemii pracowałem tylko w moim domu, więc słyszałem polski mniej. Też miałem polską dziewczynę, ale już nie jesteśmy razem. Mam dziewczynę, ale ona nie jest Polką. Więc to szkoda, ale może też jest naturalne. Teraz słyszę polski mniej i mówię mniej. I nie jestem z tego dumny, ale też to prawda. Okej, następny powód. To język jest trudny. Ale to oczywiście i dla mnie jest trochę nudny temat, bo wiemy, że polski jest trudny. Nic nowego. Nie jest nowe informacje. Ale nadal to prawda. Na przykład gramatyka. Polska gramatyka dla mnie jest koszmar. Jest bardzo trudne. Dużo zasad, robię bardzo dużo błędów. Wiem, że robię bardzo dużo błędów. I tak, moja gramatyka jest okropna, więc przykro mi. Sorry. Więc słuchaj, wiem, że mój polski jest nie bardzo dobry. Też wiem, że powinien być lepszy. Ale muszę zaakceptować. Muszę uczyć się więcej i krok po kroku, powolnie, będzie progres, mam nadzieję. Okej, następne pytanie. Dlaczego jestem w Polsce? To jest trochę skomplikowany temat, kilka elementów, ale pierwszy powód jest, chciałem czegoś innego, inne doświadczenie. Zawsze lubię inne kultury,
więc chciałem mieszkać w innym kraju. Następny powód jest, nie byłem bardzo szczęśliwy z mojego życia w Anglii. Mieszkałem w Londynie i ogólnie lubię Londynu. Myślę, że jest niesamowite miasto czasami. Na przykład ma bardzo dużo energii, dużo kreatywności, niesamowite miasto dla pracy, ale też jest dużo rzeczy, których nie lubię w Londynie. Na przykład miasto jest trochę nieczyste, trochę niebezpieczne, bardzo zajęte zawsze, dużo ludzi, nie ma przestrzeń. Przestrzeń jest, prawda? Not a lot of space. Może jest okej, kiedy jesteś młody, ale teraz nie bardzo młody. I zobaczyłem, że Polska i Warszawa są inne. Dla mnie Warszawa jest inna. Jest spokojne miasto, jest czyste, jest bezpieczne. I więc kiedy dostałem pracę w Polsce, mojej starej firmie, pomyślałem, tak, dawaj. Najpierw spędziłam 5 miesięcy tu w Polsce jak test i bardzo lubiłem i krok po kroku budowałem moje życie w Polsce. Okej, ostatnie pytanie. Czy zostanę w Polsce? Tak, mam nadzieję, że będzie tutaj w przyszłości. Uwielbiam tu w Polsce. Bardzo lubię kulturę ogólnie, bardzo lubię ludzi i jedzenie i pogodę. I tak, jestem bardzo szczęśliwy tutaj po prostu. Wolę moje życie tutaj. Zrobiłem film na ten temat, więc nie będzie o tym dużo mówić. Jeśli jesteś zainteresowany... I can never say this word. Jeśli jesteś zainteresowany... Oh my god. Jeśli jesteś zainteresowany... Podam link na końcu filmu. I też mój mózg jest zmęczony, przyjaciele. To była dobra praktyka. Okay, so there it is. That is me speaking a bit of Polish. I hope you enjoyed it. More importantly, I hope that you understood it. And if you did, please feel free to drop the video a like. Feel free to share any comments that you've got, although please go easy on me. I'd appreciate that. And yeah, if you would consider subscribing as well, I'd also very much appreciate that. One last thing actually before I sign off is that I did a video quite recently on what it's like living in Poland when you don't speak much Polish or when you don't speak any Polish at all. And in response, I got a few messages asking me if I knew any Polish teachers that I could recommend. So in the description of the video, I'm going to drop a link to my Polish teacher, Malena. Shout out to Malena. We've been working together for a short amount of time and I'm seeing some really good progress with her, and she is who I'd recommend if you're interested. So if you are, go check her out. But until then, I will see you on the next one. Do zobaczenia I pa pa. Thanks for watching. If you want to see more, then you can by clicking right about here. Somewhere around there. Just here.